Szanowni Państwo, za nami 8. weekend z meczami Polskiej Football Ligi. Jak co tydzień wybraliśmy kilka sytuacji do bardziej szczegółowego omówienia. Zapraszamy zatem do obejrzenia naszego kolejnego filmu. W pierwszej sytuacji mamy przykład nielegalnego kontaktu przy podaniu. Popatrzmy na oznaczonego zawodnika ataku. Jak widzimy, jeszcze przed podaniem w widoczny sposób odpycha on swojego przeciwnika. Jest to foul, Offensive Pass Interference, czyli OPI. Nie ma tutaj znaczenia, że podanie było mocno przerzucone, samo wykonanie takiego bloku stanowi podstawę do rzucenia flagi. Nie zawsze jednak blok wykonany przez uprawnionego zawodnika ataku w akcji podaniowej będzie faulem. W oglądanej sytuacji, gdy podanie było w locie, dwóch zawodników ataku zaczęło blokować obrońców, a mimo to na boisku nie pojawiły się żadne flagi. Stało się tak dlatego, że w tej sytuacji podanie nie przekroczyło strefy neutralnej. W przypadku, gdy podanie do przodu strefy neutralnej nie przekracza, to nie obowiązują przepisy związane z nielegalnym kontaktem przy podaniu i takie bloki są całkowicie legalne. W tej sytuacji miał miejsce także blok poniżej pasa, ale ponieważ został on wykonany nie dalej niż 5 yardów poza strefą neutralną, to także był zgodny z przepisami. W tej sytuacji została rzucona flaga za ofensywne trzymanie. Popatrzmy na oznaczonego zawodnika i na to, w jaki sposób blokuje obrońcę. Zawodnik dość długo utrzymuje dobrą pozycję i blokuje legalnie. Jednakże, gdy zawodnik z piłką znalazł się z lewej strony oglądanej pary zawodników, to zawodnik blokujący stracił swoją dobrą pozycję i doszło do widocznego złapania i przytrzymania. Co prawda, zawodnik ataku dość szybko odpuszcza to trzymanie, niemniej jednak ograniczenie, które wystąpiło, wystarczyło, aby obrońca nie mógł biec za zawodnikiem z piłką. Tak blisko punktu akcji, nawet niewielkie trzymanie ma duży wpływ i daje dużą przewagę. Na podstawie nagrania nie można mieć wątpliwości, że wszystkie wymogi faulu zostały spełnione i flaga była słuszna. W kolejnej sytuacji zobaczymy przykład ataku na zawodnika podającego. Jak widzimy, zawodnik podający został odepchnięty wyraźnie po wyrzuceniu piłki. Pamiętajmy, że obrońcy muszą mieć świadomość tego, co dzieje się z piłką i w którym momencie została ona wyrzucona. Gdy podanie jest już w locie, mają obowiązek uniknąć silnego kontaktu z zawodnikiem podającym, a przynajmniej starać się nie sprowadzić takiego zawodnika do ziemi. W tej sytuacji odepchnięcie jest zupełnie niepotrzebne i można było go uniknąć. Flaga za atak na podającego jest zatem słuszna. Dwa wolne kopnięcia z meczu w Warszawie. W obu tych sytuacjach drużyna kopiąca wykonywała krótkie kopnięcie. Jak widzimy, za każdym razem przynajmniej jeden z zawodników tej drużyny przekroczył swoją linię ograniczającą przed kopnięciem. Takie zachowanie jest faulem, jest to offside drużyny kopiącej. Gdy drużyna chce wykonać tzw. onside kick, to nawet minimalne naruszenie linii ograniczającej jest niedozwolone, ponieważ daje dużą przewagę. Sędziowie mają obowiązek w takich przypadkach bardzo restrykcyjnie podchodzić do tego faulu. Na koniec sytuacja z potencjalnym offside'em. Popatrzmy na oznaczonego zawodnika. Jak widzimy, przed snapem wchodzi on w strefę neutralną. Pamiętajmy jednak, że zgodnie z przepisami IFAF samo wejście w strefę neutralną jeszcze nie jest faulem. Przewinienie następuje wtedy,
gdy zawodnik znajduje się w tej strefie w momencie snapu. W tej sytuacji oglądany zawodnik zdołał całkowicie opuścić strefę neutralną, zanim nastąpił snap, a więc nie popełnił faulu i sędziowie słusznie nie rzucili flag. To wszystkie sytuacje w tym odcinku. Dziękujemy za obejrzenie i zachęcamy do kontaktu z nami w przypadku pytań lub wątpliwości. Zapraszamy do oglądania naszych kolejnych filmów oraz do śledzenia profilu PSSFA na Facebooku. Sezon zasadniczy powoli zbliża się ku końcowi. Życzymy zatem wszystkim drużynom powodzenia w ostatnich meczach przed playoffami.